Dzień dobry, od 9 lat posiadam fotowoltaikę na dachu i co roku pokazuję Wam, jak wygląda zwrot mojej inwestycji. Ale chciałem teraz zastanowić się z Wami, co by było, gdybym te pieniądze zainwestował wtedy troszkę inaczej. Po pierwsze, nie kupił fotowoltaiki, ja te pieniądze, które zaoszczędziłem, wydawał na prąd. Z roku na rok płacił z nimi za prąd. Ale mogłem kupić złoto. I zobaczymy, ile pieniędzy miałbym dzisiaj w złocie. Mogłem kupić dolary. Mogłem kupić mieszkanie. No nie całe, ale ileś tam metrów kwadratowych mieszkania w Rzeszowie mogłem kupić w 2015 roku, a teraz by miało pewną wartość i też warto to zobaczyć. Kolejna sprawa, mogłem kupić bitcoiny. Byłem taki do przodu w fotowoltaice, jeden z pierwszych, zainwestowałem swoje pieniądze w fotowoltaikę, mimo że mówiono mi, że to się raczej nie opłaci i nigdy nie zwróci. Wtedy liczono, że to się zwróci w ciągu 10 lat. Czy się zwróciło? Zobaczymy. A ja taki byłem do przodu, to przecież mogłem bitcoiny kupić. I też sprawdzę, ile tych bitcoinów bym wtedy kupił i ile bym zarobił. Także zapraszam Was na podsumowanie 8 pełnego roku mojej fotowoltaiki. Mówię 8 pełnego roku, ponieważ dopiero w 2016 roku w lipcu uruchomiono prosumenta i dopiero wtedy dostałem licznik dwukierunkowy. Wcześniej przez pół roku ta moja instalacja nie mogła chodzić. I jak tylko uruchomiono prosumenta, zainstalowałem drugą instalację gruntową u mnie w pracy. Też pokażę Wam zwrot z tej inwestycji i też pokażę Wam, co by było, gdybym te pieniądze zainwestował chyba mądrzej, w coś innego. Tak wygląda sytuacja wyjściowa. Grunt, dach, od dach mój dom. 1 października 2015 roku, grunt 1 sierpnia 2016 roku. W tym czasie bitcoin kosztował $240. Czyli gdybym nie wydał na moją fotowoltaikę 46 000 złotych, bo tyle kosztowała mnie fotowoltaika na dachu w 2015 roku, mógłbym kupić aż 50 bitcoinów. W przypadku instalacji na gruncie w 2016 roku wydałem na nią 32 841 zł. Mniej, ponieważ ona ma moc tylko 6 kWp, ta na dachu ma 9,5 kWp i za zaoszczędzone pieniądze mogłem nabyć już tylko 13,69 bitcoina. Patrzcie, jaka różnica. Rok wcześniej jeden bitcoin kosztował $240, a po roku, po niecałym roku, bo po 8 miesiącach $620. Jeżeli chodzi o mieszkanie, mogłem kupić około 9 metrów kwadratowych mieszkania w Rzeszowie. Taki udział, no wiadomo, że musiałbym wydać więcej pieniędzy, żeby mieć w ogóle kawalerkę, ale była to równowartość 9 metrów kwadratowych mieszkania. W przypadku instalacji gruntowej, tańszej, 6,57 metra kwadratowego. W tym czasie cena zawsze była 5000 zł za metr kwadratowy. Ceny mieszkań w Rzeszowie między 2015 a 2016 gwałtownie nie wzrosły. Złoto. W 2015 roku złoto kosztowało 4382 zł za uncję. Mogłem kupić 10,5 uncji złota lub rok później 6,39 uncji złota. No i dolary. Dolar był po 3,78 zł, czyli 12 214 dolarów. Taką wartość, tyle dolarów, równowartość tylu dolarów wsadziłem w fotowoltaikę, albo rok później 3,87 zł, czyli 8486 dolarów. Policzyłem też dla euro, ale to wychodzi to samo. Troszkę o mojej instalacji. Zbudowana jest na panelach selfy, 240 watopików, polikrystaliczne. Froniusy w obu przypadkach mam zamontowane. I tak jak mówiłem, kosztowała mnie instalacja ta na dachu
tutaj nade mną 46 170 zł z podatkiem VAT. Nie miałem żadnych odliczeń. Ani mój prąd, jakieś ekologiczne, ani nawet nie miałem odpisu od podatku. Niestety tu musiałem płacić pełną kwotę. W przypadku instalacji na gruncie to jest 6 kW piku, 32 841 zł. Jak mówiłem, zaczynamy od 2017 roku. Mam tutaj wypisanych bardzo dużo różnych rzeczy, między innymi cenę energii elektrycznej w momencie, kiedy tą instalację uruchomiłem. Wtedy energia była dość tania i dlatego wszyscy mówili: nie instaluj fotowoltaiki, ponieważ to ci się nigdy nie zwróci. Mi wyszło wtedy, że to mi się zwróci po 10 latach. Wtedy mi tak wyszło. Cena energii elektrycznej wynosiła 58 groszy za kilowatogodzinę. Tu jest to napisane, tutaj są wyliczone te rzeczy. To w sumie nie ma wielkiego znaczenia, gdzie jest co wyliczone, ważne co pisze. I następnie rok po roku, 2017 rok, ile energii produkowała mi instalacja jedna, ile druga, jakie miałem bezpośrednie zużycie. Zawsze w pracy całą energię zużywam. Mam ogromną autokonsumpcję, ogromne potrzeby energetyczne, cała energia jest zużywana. W domu tak nie jest. W domu mam duży eksport energii do sieci. Jako prosument otrzymuję ją z powrotem, ale pomniejszoną o 20%. To uwzględniam w kwotach oszczędności, czy tam zarobku, w zależności jak to co lubi nazwać. Pierwszy rok takie miałem wyniki. Zaoszczędziłem 4182 zł, jeżeli chodzi o instalację w domu, 3317 zł, jeżeli chodzi o instalację w pracy na gruncie, i zwrot wystąpiłby u mnie po 11 latach, w pracy po 9,9 roku. Gorzej niż myślałem. A co gorsza dla mnie, cena energii spadła o 6%. Tutaj pokazuję Wam cenę energii, jak się ma do momentu, kiedy tą energię, instalację robiłem w tym danym momencie. Cenę energii zawsze biorę z faktur, z moich faktur, także to jest prawdziwa moja cena energii. Przesuńmy się o kolejny rok, 2018, czyli drugi rok instalacji. Cena energii elektrycznej wzrosła o 7% rok do roku, ale od początku mojej inwestycji tylko jeden rok, czyli od 2015 roku cena energii wzrosła tylko o 1%. Niedużo. Produkcja była lepsza, słońce, chmury, było mniej chmur, pogoda była ładniejsza, produkcja była dużo wyższa, cena energii była trochę wyższa, w związku z tym zaoszczędziłem 5136 zł tutaj w instalacji na moim dachu. To wskazywało, że inwestycja przy takim zarobku rocznym zwróci się już tylko po 9 latach, w przypadku gruntu po 8,1. Ale nadal musiałem czekać na prawdziwy zwrot. 2019 rok, prąd znowu potaniał o 1%. 2020 rok, tutaj prąd zdrożał o 11% rok do roku, o 10% od początku mojej inwestycji, czyli niezbyt miło. 2021 rok, 5. rok, pełny rok, od kiedy jestem prosumentem. Prąd zdrożał rok do roku o 1%, o 11% od początku, czyli ta inwestycja nie była zbyt... Czyli przewidywania, które mówiły, że słuchaj, energia będzie drożała, nie sprawdzały się. Wydawało się wręcz, że cena energii będzie spadała i to znacznie, będzie dużo wolniej rosła niż inflacja, bo stała w miejscu. Produkcja z fotowoltaiki, dzięki produkcji z fotowoltaiki zaoszczędziłem 5205 zł na dachu, 4052 zł na instalacji gruntowej. Zwrot był też przewidywany po 8-9 latach. Szybciej,
ale nadal ten okres ciągle 10-letni. 2022 rok, cena energii wzrosła o 5%, niedużo. Od początku roku o 16%. Rok był w miarę dobry, jeżeli chodzi o produkcję. 6 rok zwrot wychodził 8 lat i prawie 8 lat na gruncie. 2023 rok, tu się dużo już działo. Po pierwszy mój wydatek dodatkowy, musiałem wydać 2000 zł na instalację na gruncie, ponieważ z powodu bliskiego wyładowania pioruna uszkodził mi się moduł LAN. Naprawa kosztowała 2000 zł, więc o tyle zdrożała mnie cała inwestycja. W domu nic się nie stało, tutaj nadal wszystko działa. Wymieniłem też falownik Froniusa na Deja, ale to była taka wymiana, którą tutaj nie liczę, ponieważ nie musiałem jej zrobić. Zrobiłem ją jako youtuber, bo mogłem, bo chciałem. Chciałem sprawdzić pewne rzeczy, chciałem sprawdzić zasadność magazynu energii i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie liczę tego do zwrotu inwestycji. To była wymiana, mogłem nadal kontynuować na Froniusie i na nim działać, funkcjonować po staremu. Panele są te same. 2023 rok, 7 rok, od kiedy mam fotowoltaikę. 65% zdrożała energia elektryczna. Dużo. Nagle, załamanie. 92% od początku, od kiedy miałem fotowoltaikę. Tutaj już mocno zacząłem oszczędzać dzięki fotowoltaice. Do tego stopnia, zobaczcie, cena kilowatogodziny złoty 11, a w pracy złoty 46. 8753 zł. Taką oszczędność mam dzięki na dachu, dzięki mojej instalacji dachowej. O tyle zapłaciłem mniej za prąd, bo trochę za prąd płacę. Ja zużywam więcej energii niż produkuje moja fotowoltaika. W związku z tym płaciłbym pewnie 9-10 tysięcy złotych rocznie, a tak płacę o te 8753 zł mniej. 8422 zł zaoszczędziłem w pracy na gruncie i tutaj ta inwestycja w tym momencie zwraca się w ciągu 4 lat i w ciągu 5 lat, czyli bardzo szybki zwrot inwestycji, ale nadal jeszcze sumując to wszystko razem nie odzyskałem zainwestowanych pieniędzy. 7 lat nie wystarczyło mi, żeby odzyskać pieniądze. 8 rok 2024. Cena energii staniała o 25%. Też tego nie rozumiem, ale takie są fakty. Zresztą tutaj widzicie, jest wklejona moja faktura za energię elektryczną, gdzie są wypisane te wszystkie kwoty, które płacę za kilowatogodziny i cena złoty 9 groszy naprawdę wynika z VAT-em z tej faktury. Czyli energia staniała o 25 groszy rok do roku, a od początku, od kiedy mam fotowoltaikę, podrożała o 88%. Zwrot z fotowoltaiki u mnie tutaj na dachu 9745 zł, ponieważ ten rok 2024, 8 pełny rok mojej fotowoltaiki był bardzo, bardzo słoneczny i dał mi tak ładną produkcję z fotowoltaiki też w miarę dobrych cenach. I tak wygląda podsumowanie, jeżeli chodzi o zwrot inwestycji w prądzie elektrycznym. Po 8 pełnych latach zwrot nastąpił po 6,7 rata na gruncie, 7,5 roku na fotowoltaice na moim dachu. Zaoszczędziłem tutaj 49 361 zł, czyli jestem do przodu już 3191 zł. Do przodu, pod warunkiem, że tamte pieniądze w 2015 roku bym zakopał
i z nich brał po prostu sobie z roku na rok pieniądze na opłatę za energię elektryczną, to w tym momencie w połowie 2024 roku, czyli po 7,5 roku, zabrakłoby mi tych pieniędzy. Musiałbym dołożyć 3000 zł. W przypadku pracy, instalacji na gruncie musiałbym dołożyć już 4533 zł. Czyli już wiemy, że fotowoltaika, inwestycja w 2015 i 2016 roku się zwraca. To wiemy. Zwróciła się. Nic się z tym złego nie stało. Panele nie wyparowały, słońce je nie wypaliło. Falowniki dały radę. Oba pracują cały czas. Ale co by było, gdyby? To jest najważniejsze. Proszę bardzo. Gdybym zainwestował w złoto, wtedy w złoto i dzisiaj je sprzedał, 31 grudnia 2024 roku, taka jest cena złota, uncji złota, 10 729 zł, dostałbym za to złoto 113 tysięcy złotych. Czyli 145% więcej niż zainwestowałem. Ponad 2 razy więcej pieniędzy. Czyli ze sprzedaży złota starczyłoby mi na opłacenie tych 8 lat prądu i miałbym drugie tyle. Czyli mógłbym połowę złota sprzedać, drugie połowę zostawić sobie na potem. Bez zabawy, bez ryzyka, bez martwienia się, bez całej tej otoczki eko i tak dalej, i tak dalej. W przypadku gruntowej instalacji rok później zbudowanej 68 tysięcy złotych bym zarobił na złocie, czyli niedużo, tylko 2 razy więcej niż zainwestowałem. Jeżeli chodzi o dolara, kupując dolary, nie ruszając ich, sprzedając je dzisiaj, zarobiłbym tylko 8%. Czyli 50 tysięcy złotych bym wyciągnął, 46 tysięcy złotych, które zainwestowałem w fotowoltaikę. To już nie są jakieś wielkie zarobki. Rok później dolar był trochę droższy, wyciągnąłem z tego tylko 6% zysku. Czyli dobrze, że nie kupiłem dolarów. Szkoda, że nie kupiłem złota. Bitcoin. Sprzedając dzisiaj bitcoin, a dzisiaj cena bitcoina spadła, jest 384 tysiące złotych. W stosunku do tego, co kilka dni temu była cena bitcoina, czy tam 3 tygodnie temu. Ale patrzymy cenę bitcoina 31 grudnia 2024. Miałbym 19,5 miliona złotych z bitcoina. Czyli te 40 tysięcy bym sobie zapłacił za prąd zaległy, te rzeczy, które płaciłem przez 8 lat i zostałoby mi jeszcze 19,5 miliona złotych. Kupując rok później bitcoina, robiąc instalację na gruncie w 2016 roku, miałbym 5 milionów 263 tysiące. Dużo mniej, ale i tak wystarczająco dużo, żeby dzisiaj za te pieniądze kupić sobie willę, samochód, drugą willę, drugi samochód, trzecią willę i prąd opłacić. I jeszcze by mi zostało na fajne życie, bo pewnie z 1 milion by mi zostało, albo z 2 miliony złotych. Jeżeli chodzi o rentowność, to 42 000%. Taki zwrot miałbym z bitcoina w przypadku instalacji tutaj na dachu, a 16 000%, jeżeli chodzi o instalację tutaj na gruncie. To był duży błąd. Trzeba było kupić bitcoina. I ostatnia rzecz, mieszkanie. Kupując mieszkanie, mieszkania podrożały w Rzeszowie dwukrotnie, równiutko o 100%. Teraz metr kosztuje 10 tysięcy złotych. Miałbym 92 tysiące złotych z mieszkania
tego kupionego zamiast inwestować pieniądze w instalacje fotowoltaiczne na dachu lub 65 000 złotych zamiast inwestować w instalacje fotowoltaiczne na gruncie. Mógłbym prawie jak na złocie zwrot. Tak to wygląda, ale co najciekawsze, inwestycja mi się zwróciła. Gdybym to otrzymał na koncie w banku, to i tak procentowanie było bliskie 0%. Sami zresztą widzicie, jak wygląda procentowanie bankowe w Polsce. W związku z tym tego nie kalkuluję. Zwróciła mi się instalacja na gruncie. Mam 120% zwrotu inwestycji po 8 latach. Na dachu 107% zwrotu inwestycji po 8 latach, pełnych latach. Pamiętajcie też proszę, że w 2016 roku miałem też tą instalację na dachu, ale tego roku nie liczę, ponieważ dopiero od połowy roku ona została uruchomiona pełną swoją mocą. Czyli też zwrot był w 2016 roku mniej więcej w połowie tych wartości, które podawałem Wam w 2017 roku, ale tego nie liczymy, to jest takie, nie ma znaczenia jakby takiego istotnego w tym wszystkim. Tu macie w tabelce, jak wyglądał zwrot rok po roku, ile pieniędzy już zarobiłem, czy ile pieniędzy już odzyskałem, czy ile pieniędzy już nie zapłaciłem. Autokonsumpcję, na jakim poziomie mam bardzo mocny wzrost autokonsumpcji w 2024 roku, ale on wynika z magazynu energii, z falownika DEA. Dla tych, co wytrwali do końca, premia w postaci rozliczenia mojego całego 2024 roku, miesiąc po miesiącu, instalacja na dachu dała mi 9855 kWh, czyli 1037 kWh do kWp. Instalacja na gruncie dała mi 6495 kWh, czyli 1091 kWh do kWp. Trochę lepiej, ale za każdym razem cieszy, jeżeli przebijamy ten 1000 kWh do kWp. Zaoszczędziłem, to wiadomo. Rok 2024 nie był rekordowym rokiem. Tylko w maju była produkcja największa w historii moich 8 lat monitorowania produkcji fotowoltaicznej. Ani jeden miesiąc nie był najgorszy w historii. Wykres się umocnił, tak wygląda roczny wykres produkcji, comiesięcznej produkcji fotowoltaicznej. Jeżeli chodzi o zużycie gazu na cele grzewcze i ciepłej wody, ponieważ ja swój dom ogrzewam gazem, wspomagam się 3 klimatyzatorami, one mi działają jako pompy ciepła, powietrze. Gaz kosztował mnie 3180 zł. To są dane bezpośrednio z faktur za gaz, ze wszystkimi opłatami stałymi i zmiennymi. Zużycie gazu tu jest podane w tej linijce. Jak ktoś lubi, to może sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, pobrałem z sieci energetycznej 4322 kWh, wysłałem do sieci energetycznej 4901 kWh i jestem, patrząc przez cały rok, do tyłu o 401 kWh. Tyle energii muszę dokupić z sieci, co będzie kosztowało około 317 zł, żeby wyjść na zero. Bezpośrednie zużycie energii 4954. No i to jest tak na poziomie około 50% w drugim półroczu i jak widzicie w najgorszym miesiącu 29% miałem autokonsumpcji, ale to była ogromna produkcja, której to energię musiałem eksportować. Jak wygląda rok 2024 w stosunku do pozostałych lat przeze mnie bycia prosumentem? To jest ta czerwona linia. Zobaczcie, to jest kolejny miesiąc, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, grudzień. Zaczęło się dość słabo, nawet luty był jednym z najgorszych początków historii, ale na końcu skończyło się tak, że uplasowałem się w połowie, czyli nie jest to najgorszy rok w historii, taki jak to było miejsce w 2017 i 2023 rok temu, ale też to nie jest najlepszy rok, bo było od niego lepsze 2018.
Napiszcie, czy to jest dobry sposób rozliczenia i czy tak powinno to być liczone i czy faktycznie dużym błędem było przeze mnie zainwestowanie w fotowoltaikę. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.